nazwę słyszałem, jest to, że ona nie umie latać, sprawia, że jest mega pierdołowata, serio. Szerszenie. Wielkie, budzące respekt, bzyczące błonkówki wywołujące w ludziach nierzadko skrajnie negatywne emocje, począwszy od obrzydzenia przez strach aż do ataków paniki. Są jednymi z najbardziej znanych oraz przede wszystkim jednymi z najbardziej nielubianych i tępionych polskich owadów. Ale czy faktycznie trzeba się ich aż tak bardzo bać? W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka faktów na temat tych budzących respekt oraz, co muszę przyznać, przepięknych owadów. Sprawdzimy, czy faktycznie są... Ojej, spadła. Sprawdzimy, czy faktycznie są takie niebezpieczne, czy należy się ich bać oraz co robią w życiu. No, tupasz sobie, dobra, to tupaj sobie. Historia tego filmu, tak jak wielu innych na moim kanale, jest dosyć przypadkowa. Otóż dzisiaj, będąc na zakupach w sklepie pod blokiem, zauważyłem, że coś tupta po ziemi. I tym czymś nie była żaba, tym czymś nie był chrząszcz, był to szerszeń. I na początku nieco się zdziwiłem, że on chodzi, a nie lata. I wychodzi na to, że albo padł ofiarą jakiegoś ptaka, albo czegoś innego, bo nie jest zdolny do lotu. No więc ja, jako że jestem trochę dziwny, postanowiłem, że takiej okazji nie mogę nie wykorzystać i po prostu tego szerszenia czym prędzej zgarnąłem. Jest to robotnica, żądląca, ma w pełni funkcjonalne żądło, natomiast jak sami widzieliście, tego żądła nie używa. Przynajmniej jeszcze nie użyła. Szerszenia zgarnąłem do siebie, dokarmiłem go nieco wodą z cukrem, no i tak powstaje odcinek. To, co tutaj widzicie, to jest dość duża, jak na standardy robotnic, właśnie robotnica szerszenia europejskiego, czyli Vespa crabro. Szerszeń europejski jest jedynym naturalnie występującym szerszeniem na terenie Polski. Nie mamy u siebie żadnych szerszeni azjatyckich, ani innych tego typu historii. Już niejednokrotnie dostawałem od Was wiadomości pokroju: hej, możesz sprawdzić co to, bo wydaje mi się, że jest to szerszeń azjatycki. I zawsze, ale to zawsze okazywało się, że jest to nic innego jak właśnie to, czyli szerszeń europejski. Zatem oficjalna informacja jest taka: szerszenie azjatyckie nie występują w Polsce, co więcej, one nie występują w Europie. Te wszystkie historie o szerszeniach azjatyckich, które są w Europie, dotyczą szerszenia, które w zasadzie szerszeniem azjatyckim nie jest, mimo że pochodzi z Azji. A konkretnie chodzi mi tutaj oczywiście o Vespa velutina, która rozprzestrzenia się w zachodniej Europie, ale jeszcze z Polski nie została stwierdzona. Natomiast została stwierdzona z Niemczech i prawdopodobnie z biegiem czasu również zawita u nas. Natomiast aktualnie Vespa crabro, czyli właśnie szerszeń europejski lub też szerszeń groźny, taką nazwę słyszałem, jest to, że ona nie umie latać, sprawia, że jest mega pierdołowata, serio. I tutaj... Dobra, ja ją odstawię, żeby nie spadła. Także podsumowując, mamy jeden gatunek szerszenia. Szerszeń jest w zasadzie dużą osą, to znaczy należy do rodziny osowatych, czyli Vespidae i jest tak zwaną osą właściwą, więc od biedy możemy powiedzieć, że to jest osa na sterydach, natomiast warto zauważyć, że należy on do osobnego rodzaju, czyli Vespa. Co do wyglądu, cóż, wydaje mi się, że szerszeni nie trzeba nikomu przedstawiać. Praktycznie od dziecka jesteśmy uczeni, że szerszenie są niebezpieczne, że nie należy się do nich zbliżać, że mogą urządlić, że będzie boleć i że ogólnie należy je omijać z daleka, a jak takie wlecą nam do mieszkania, to klapek. Ale czy faktycznie one są aż takie złe? Cóż, okazuje się, że szerszenie są w miarę łagodnymi zwierzętami i o ile nie jesteśmy w pobliżu ich gniazda, a jak wiemy, no gniazda budują dość spore, i o ile nie natkniemy się na takie gniazdo, nie będziemy w nim gmerać, ani nie będziemy ich straszyć, to w zasadzie nic nam się nie stanie, taki szerszeń może przelecieć obok nas i nawet się nami nie zainteresuje. Jak sami widzicie, ten szerszeń, mimo że jest uzbrojony w żądło, nie używa go, bo uważa mnie tylko i wyłącznie za podłoże. Nie uważa mnie za zagrożenie, nie używam silnych perfum, więc też bodźce zapachowe nie sprawiają, że jest on skory do ataku. Mimo że jakby uwalił, to by bolało. Wracając do wyglądu, który wydaje mi się jest wszystkim znany, są to duże czarno-żółto-bordowe lub czarno-żółto-czerwone osy. I właśnie te elementy bordu czy też czerwieni sprawiają, że w połączeniu z ich wielkością oraz w połączeniu z ich zachowaniem ciężko jest takiego szerszenia z czymkolwiek innym pomylić, chociaż niektóre owady bardzo starają się upodobnić do szerszeni, na przykład niektóre motyle z rodziny przeziernikowatych, czy chociażby niektóre bryzguny, które są takimi nierządlącymi błonkówkami i które nie mają tej charakterystycznej dla szerszeni talii. W Polsce występuje również coś takiego jak tak zwana osa średnia, czyli dolichowyspula media. I ze względu na obecność czerwonych elementów na ciele królowych tych os oraz ze względu na fakt, że są one bliskimi kuzynami szerszeni, niekiedy taką królową osy średniej można pomylić z robotnicą szerszenia europejskiego. Warto zaznaczyć też, że szerszeń europejski, pomimo swojej nazwy europejski, nie ogranicza swojego zasięgu tylko i wyłącznie do Europy. Możemy go spotkać równie dobrze na ogromnym obszarze Azji, aż po Japonię,
Kalifornię oraz został introdukowany do Ameryki Północnej, m.in. do Kanady. I ze względu na ten gigantyczny obszar występowania, szerszeń wykształcił również różne formy barwne. I w zależności od miejsca, gdzie go spotkamy, te szerszenie będą się różnić, m.in. wzorem na odwłoku czy tułowiu. To nieco o życiu szerszeni. Ich życie mniej więcej wygląda tak, że na wiosnę młode królowe szukają miejsca do założenia gniazda. Kiedy już takie miejsce znajdą, składają pierwsze partie jajeczek do wstępnie zbudowanego gniazda, z których wylęgają się robotnice. I te robotnice mają za zadanie po pierwsze wykarmić następne larwy, po drugie bronić tego zaczątku gniazda oraz po trzecie utrzymywać jego poprawną temperaturę. I tych szerszeni w ciągu całego lata przybywa, aż rodzi się ostatnie pokolenie, które składa się z płodnych samców oraz płodnych samic, które w przyszłości staną się nowymi królowymi. Reszta robotnic oraz samce niestety nie przetrwają w naszym klimacie zimy i po prostu umrą, kiedy temperatura spadnie tak mniej więcej poniżej 10 stopni. Natomiast nowe królowe znajdą sobie miejsce do zimowania, zapadną w diapauzę i potem na wiosnę wylecą znowu w poszukiwaniu miejsca do zrobienia nowego gniazda, no i cykl się powtarza. Co do roli szerszenia w przyrodzie oraz jego funkcjonowania jako takiego z człowiekiem, cóż, tutaj sytuacje zależy od miejsca i zdania są na ten temat podzielone. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Szerszenie mogą być pożyteczne, to znaczy one mogą zjadać owady, które są szkodnikami, według ludzkiego tutaj widzimisię, ale to działa też w drugą stronę. Niestety szerszenie często polują na pszczoły, które jak wiemy są bardzo pożyteczne i w ten sposób same szerszenie stają się szkodnikami, które na przykład szkodzą pszczelarzom. Co więcej, szerszenie oprócz żywienia się owadami mogą pożywiać się też na przykład sokami drzew czy sokami owoców. I w ten sposób robią szkody w sadownictwie i w leśnictwie. Więc punkt widzenia zależy trochę w jakiej branży robimy, natomiast ja wychodzę z założenia, że dopóki te szerszenie mają swoje gniazda gdzieś głęboko w lesie, to niech sobie tam żyją, nikomu nie szkodzą. Gorzej natomiast, gdy zakładają swoje gniazda blisko ludzi. Bo niestety przez degradację siedlisk takie szerszenie potrafią zakładać gniazda czy na poddaszach, czy w skrzynkach dla ptaków, czy w jakimkolwiek innym miejscu w pobliżu ludzkich domostw. No i jak mamy takie gniazdo szerszeni blisko, a przypominam, że szerszenie będą takiego gniazda bronić, no to może robić się problem i wtedy należy wezwać straż pożarną czy specjalną firmę od usuwania właśnie szerszeni, no i takiego gniazda się pozbyć, ponieważ stanowią bezpośrednie zagrożenie dla człowieka. A propos zagrożenia dla człowieka, to przejdźmy w końcu do najważniejszej kwestii, czyli do jadu. Tutaj jest bardzo ciekawa teoria, a teoria ta głosi, że jad szerszeni jest słabszy od jadu pszczół. No bo zobaczcie, po co pszczoły mają jad? No przede wszystkim po to, żeby bronić ula i bronić miodu, czy też innych rzeczy, które w tym ulu są, no oczywiście i królowej. I takie ule są często atakowane przez ssaki, które są żądne miodu. Więc jad pszczeli, który zawiera melitynę, musi być dość silny, żeby takiego ssaka móc odgonić. Natomiast szerszenie nie używają jadu, a raczej w skrajności używają jadu do obrony gniazda. U nich żądło idzie w ruch głównie w trakcie polowania, żeby obezwładnić ofiarę. Jako że one żywią się mniejszymi owadami, no to łapią, żądlą i taka ofiara jest spacyfikowana. Więc ich jad w teorii mógłby być słabszy, bo musi działać tylko i wyłącznie na owady, które są zwierzętami znacznie mniejszymi od ssaków. Czy jest to prawda? Szczerze nie wiem. Natomiast prawda jest taka, że szerszenie w porównaniu chociażby do innych osowatych, czy w porównaniu do pszczół, wpuszczają tego jadu więcej ze względu na wielkość. No taka jest prawda i jedna aplikacja to jest około 0,2 mg jadu. I tutaj są różne historie, że na przykład osoba zmarła od 3, 4, 5 ukąszeń, znaczy urządleń szerszenia. Ukąsić swoją drogą też mogą, bo mają żuwaczki. Te historie to jest bójda. Otóż, żeby człowieka zabił sam jad, nie mówię tutaj o przypadkach alergii na działanie jadu i w konsekwencji szoku anafilaktycznego, tylko takiego stricte działania jadu, tak jak na przykład jakaś tam dawka jadu kobry jest dla człowieka śmiertelna. Po prostu jest śmiertelna, no człowiek tego nie przeżyje. U szerszeni mamy spore widełki i mamy tutaj od 10 do 90 mg na każdy kilogram ciała. Matematykę zostawiam wam, ale w skrócie, przy mojej wadze i przy założeniu, że nie jestem uczulony, potrzeba by dobrych kilkuset, jak nie kilku tysięcy urządleń, żebym faktycznie zmarł wskutek działania jadu. A jako że samego gniazda zazwyczaj broni niewielki odsetek szerszeni, bo taką mają rolę, to takie ilości praktycznie się nie zdarzają. No ale jednak fakt faktem, jeżeli dostaniemy nawet 10 strzałów, to jest to cholernie bolesne. Nope, that's much worse right there. Ja na szczęście nie miałem w życiu okazji być urządlonym, ale miałem przez osę i miałem przez pszczołę. Au, 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 au. O, skubana, jak mnie ucięła. Nic przyjemnego.
A jak już jesteśmy przy żądle, to ciekawostka jest taka, że żądła szerszeni, zresztą tak samo jak wszystkich innych przedstawicieli rodziny osowatych, są gładkie. Innymi słowy, szerszenie, osy czy klecanki mogą żądlić wielokrotnie, czyli mogą wielokrotnie wpuścić swój jad. W przeciwieństwie do chociażby pszczół z rodzaju Apis, czyli m.in. Apis mellifera, czyli znanej nam wszystkim pszczoły miodnej. Otóż żądło pszczoły miodnej jest ząbkowane, czyli posiada takie małe zadziorki na sobie. I właśnie przez ten fakt pszczoły niestety umierają po urządleniu, ponieważ przez te zadziory nie są w stanie wyciągnąć żądła z naszego ciała. I to żądło zostaje wraz z częścią ich wnętrzności, no i niestety te wnętrzności sprawiają, że pszczoła nie jest w stanie dalej żyć i umiera. I to również dotyczy tylko i wyłącznie samic. Podsumowując, najważniejsze informacje. Szerszeń europejski jest jedynym naturalnie występującym gatunkiem szerszenia w Polsce. Nie jest jakiś super agresywny, chyba że podejdziemy za blisko do gniazda. Jego jad nie zabije dorosłego człowieka, nawet jeżeli urządli nas 10 sztuk, chyba że mamy alergię. Bywają pożyteczne lub nie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I ostatnia cecha, o której wspomniałem na początku filmu, szerszenie są naprawdę ładne. To znaczy matka natura tutaj jasno mówi nam, żeby do takiego owada się nie zbliżać, więc nie róbcie w domu tego, co ja teraz robię. No bo jeżeli owad jest wyposażony w czarno-żółte, jaskrawe paski, to jest jasny i prostolinijny sygnał w stylu nie dotykaj mnie, bo cię zabiję. I tutaj to faktycznie działa, no wiemy, w co szerszenie są uzbrojone, wiemy, że mają żądło, oczywiście żądło, i tutaj ważna informacja, żądło mają tylko i wyłącznie robotnice oraz królowe, czyli generalnie płeć żeńska. Dlaczego? Otóż żądło jest niczym innym jak przekształconym w toku ewolucji pokładełkiem, czyli narządem służącym do składania jaj. I w pokładełko wyposażona jest masa owadów i nie tylko owadów. I tutaj szerszenie są świetnym przykładem takiej ewolucji, gdzie pokładełko zostało przekształcone po prostu w broń. Zatem nie może być inaczej, żeby takie żądło posiadały tylko i wyłącznie samice. Samce nie posiadają żądeł, nie są w stanie nam nic zrobić, nie są w stanie nas urządlić i ma to również odniesienie do pszczół, ma to odniesienie do os, do tej wielkiej czarnej pszczoły, o której cały czas próbuję nagrać materiał i do praktycznie wszystkich żądłówek. Żądłówki to jest taka grupa błonkówek, które są wyposażone w żądło, no to jest dosyć oczywiste. I szerszeń między innymi należy do żądłówek. Dobra, no już cię odstawiam, ty. Słuchajcie, ta samica, nie wiem, naprawdę nie wiem, co jej się stało. Ona próbuje latać, ale nie może. I jest serio tak pierdołowata, ona się przewraca, wykręca. Wydaje mi się, że w ogóle jeszcze chyba ma jedną nogę uszkodzoną. I trochę nie za bardzo wiem, co z nią począć, no bo kurczę, wypuścić ją, no ona sobie nie poradzi. I tak umrze, albo ją jakiś ptak zeżre, albo cokolwiek. Mam dylemat moralny, no nie będę hodował szerszenia, bo szerszeni się nie da hodować, bo one z tego co wiem nie za bardzo znoszą hodowlę i po prostu się nie da. No ale szkoda mi jej tak wypuścić, szczególnie, że mnie nie żądli, więc miło z jej strony. Zastanowię się. Może dajcie znać, co wy byście zrobili na moim miejscu. Ja wiem, że część to by od razu klapek w ruch poszła, no ale mimo wszystko szkoda takiego owada. No nie powiedzcie, że nie. Mam nadzieję, że ten odcinek pokazał wam, że szerszenie, owszem, są maszynami do zabijania, natomiast dla człowieka one stanowią potencjalne zagrożenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my je zaatakujemy i naprawdę są to na tle innych os względnie spokojne owady, także nie ma co panikować. Oczywiście, jeżeli wleci nam takie coś do mieszkania, no to nie jest nic przyjemnego. Czasami klapek to jest jedyne wyjście, jeżeli ktoś się boi, jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w obecności takich owadów. No ale jednak starajmy się je wypuszczać, bo też potrafią zrobić coś dobrego dla nas. I z tym was zostawiam. Widzimy się w kolejnym materiale. Hej!